prowadzenie fundacji, wykłady, warsztaty, ale też zbieranie materiałów dziennikarskich. Bardzo dużo podróżuję. Takim środkiem transportu pierwszego wyboru zawsze dla mnie jest pociąg, ale czasami muszę skorzystać z samolotu, a jak samolot, to i lotnisko. Kluczowym elementem ruchu lotniczego, poza oczywiście samymi samolotami, są lotniska. To często potężne huby dbające o to, żebyśmy zarówno my, jak i nasze bagaże trafili do tego samego punktu docelowego. Te skomplikowane mechanizmy w dużym stopniu zarządzane są przez systemy w pełni zautomatyzowane i w sumie nie ma się co dziwić. Port we Wrocławiu, przed którym się znajduję, choć należy do lotnisk regionalnych, w zeszłym roku obsłużył 4,5 miliona pasażerów. W tym roku będzie to jeszcze więcej. Większość ludzi, których tu widzicie, ma z sobą bagaż podręczny. Część z nich ciągnie za sobą walizki pełnowymiarowe. Gdy przeliczymy ich liczbę przez liczbę pasażerów, okazuje się, że mamy do czynienia z milionami przedmiotów w skali roku. Wszystkie je trzeba oznaczyć, sprawdzić, no i wsadzić do odpowiedniego samolotu. To nowoczesne technologie powodują, że w ogóle jesteśmy w stanie zapanować nad tym niekończącym się potokiem ludzi, no i bagażu. Z tym, że cała ta technologiczna magia dzieje się nie na naszych oczach, tylko na głębokim zapleczu lotniska, tam, gdzie w ścianie znikają nasze walizki. I dziś to zaplecze Wam pokażemy. Na lotniskach w dużym stopniu przestajemy być anonimowi. Odbijając kartę i przyklejając naklejkę z tym kodem, powiązałem moją walizkę ze mną. Mimo że zaraz się rozstaniemy, w każdym momencie będzie wiadomo, do kogo ta walizka należy i, co najważniejsze, do jakiego samolotu powinna trafić. Elektroniczna waga sprawdziła, czy mieszczę się w limicie. System optyczny zmierzył jej wymiary. Choć wciąż są lotniska, gdzie te czynności robi się ręcznie i na oko, coraz częściej odpowiada za to taki właśnie elektroniczny system. Teraz odprawa osobista. To jest miejsce, którego filmować nie można, więc zobaczymy się już po drugiej stronie. Skaner, przejście przez bramki. Tę część lotniska znamy chyba wszyscy doskonale. Tutaj mamy klasyczne, stosowane na większości lotnisk świata rozwiązania oparte o skanowanie rentgenowskie. Niedawno na rynku pojawiła się też technologia tomograficzna, która daje znacznie dokładniejszy, trójwymiarowy obraz i dodatkowo nie wymaga wyciągania elektroniki czy płynów z naszych bagaży. Jej rozpowszechnienie się to jest jednak kwestia lat. A tak swoją drogą, wciąż są ludzie obawiający się tych prześwietleń. Zupełnie niepotrzebnie. Dawki wynoszące od 2000 do 1/100 mikrosievertów są tak małe, że musielibyśmy przejść kilkadziesiąt razy przez skaner, żeby osiągnąć dzienną dawkę maksymalną. Więcej promieniowania trafia do nas w czasie dłuższych lotów. Dlaczego? Ano dlatego, że samolotem podróżujemy na wysokościach, gdzie atmosfera jest znacznie rzadsza i nie chroni nas przed promieniowaniem kosmicznym tak, jak przy powierzchni Ziemi. O, Hemingway. Gdy przechodzimy przez skanery, wszystko, cokolwiek kupujemy, musi być potwierdzone kartą pokładową, bo zasada jest prosta. Wszystko, co zostaje wniesione na pokład samolotu, musi być albo sprawdzone, albo musi pochodzić z tej bezpiecznej, zamkniętej części lotniska. Głównym celem są tutaj kwestie podatkowe. Za bramkami jest strefa wolnocłowa, ale inaczej naliczane są opłaty dla tych, którzy podróżują wewnątrz Unii Europejskiej, a inaczej dla tych, którzy Unię Europejską opuszczają. Informacje z karty oraz Wasze dane pozwalają pewne opłaty automatycznie naliczać bądź nie.
Dzień dobry, Dzień dobry. pan Tomasz Rożek. Tak, słucham? Zapraszam z nami. Co się stało? Wszystko wyjaśnimy. Okej. Oczywiście w mojej walizce nie było niczego podejrzanego. Tę scenę zaaranżowaliśmy na potrzeby tego filmu po to, żeby pokazać, jak ten system działa. A działa właśnie tak, że w sposób zautomatyzowany rozpoznaje walizki, w których może być podejrzany bagaż i przesyła je na bok po to, żeby ktoś mógł je sprawdzić ręcznie. Mam nadzieję, że teraz wszystko pójdzie w porządku. Kiedy moja walizka została nadana, trafiła do prawdziwego labiryntu, w którym system czujników i skanerów, skanując kod kreskowy na rączce walizki, w końcu powinien ją doprowadzić do któregoś z tych stanowisk. Jednak moja walizka tu nie dotarła, bo przejeżdżając przez skaner, system uznał ją za potencjalnie niebezpieczną i przekierował ją na zupełnie inną drogę do ponownego, dokładnego, ręcznego sprawdzenia. Tak system widzi wszystkie walizki na żywo. Tutaj kolejna przejechała przez skaner i jak widzicie została oflagowana na czerwono. Teraz, tak jak i moja, zamiast do stanowiska pakowania pojedzie do stanowiska ochrony lotniska. Wojtku, gdzie my w ogóle jesteśmy? Jak się to miejsce nazywa? To jest tak naprawdę sortownia bagaży, tak zwany BHS. BHS. To jest serce lotniska. Z punktu widzenia kogoś, kto idzie na wakacje ze swoją jedną albo nawet z dwoma walizkami, to w ogóle nie do końca wiadomo, o co jest takie halo. No bo przecież przynosisz te walizki, ktoś nadaje im kod, w tym kodzie jest zapisana informacja, no i w czym jest problem? Tych walizek mamy tysiące tak naprawdę na godzinę. One muszą zostać posortowane w odpowiedni samolot. Nasz system śledzi te bagaże. Co to znaczy śledzi? Co masz konkretnie na myśli? Główną funkcją systemu jest sprawdzenie bezpieczeństwa, czy bagaż nie jest tak zwanym bagażem niebezpiecznym. Okej, czyli to jest tak, system od momentu, w którym oddaje walizkę tam u góry, Dokładnie. zaczyna ją śledzić, to znaczy wie, gdzie ma walizka lecieć, wie, do kogo ona należy, wie, co jest w środku, no i wie, w którą tutaj alejkę powinna wjechać. Dokładnie. W każdym momencie wiemy, co tak naprawdę do kilku centymetrów, gdzie dany bagaż się znajduje. Okej, ile takich walizek na minutę albo na godzinę system, który Twoja firma zaprojektowała i wykonała, jest w stanie śledzić? Tutaj na lotnisku we Wrocławiu przepustowość całego systemu jest ponad 3000 walizek na godzinę. Czy programowanie, tworzenie takich systemów to jest to, co Wy robicie, czy to jest jedna z wielu rzeczy, które robicie? My jako firma projektujemy ten system w wirtualnym środowisku, następnie wykonujemy wszystkie z tych urządzeń tutaj mechanicznych, odbywamy wirtualne spacery po tych właśnie środowiskach w goglach VR, sprawdzamy, czy nie ma jakichś ewentualnych kolizji z architekturą, dbamy o to, aby była przestrzeń serwisowa do późniejszego łatwego maintenance'u. Czasami zdarza się jednak, że pasażer ląduje w jednym miejscu, a bagaże zupełnie gdzie indziej. Patrząc tak na statystykę, na skuteczność takich systemów, czy tego konkretnego waszego systemu, co jest najczęściej powodem błędów? Błąd ludzki, bo tak naprawdę system, gdy odczyta tą etykietę, to on jednoznacznie jest w stanie stwierdzić, że ona ma trafić akurat do tego slotu, do tego samolotu. Czy z waszego punktu widzenia, czy wydajności tego systemu lepsze są walizki, czy torby, czy plecaki, czy rzeczy kolorowe, czy może właśnie czarne albo okrągłe, czy to nie robi żadnej różnicy? Tak naprawdę to nie powinno mieć znaczenia, ale faktycznie zdarzają się jakieś problematyczne bagaże typu szmaciane takie właśnie torby wypchane po brzegi. One po prostu na tych naszych transporterach zachowują się jak piłka, jak walec i przemieszczają się względem innych. Czyli podłoga jedzie, a to zostaje w miejscu, Dokładnie. albo się gdzieś turla gdzie indziej. Dokładnie. No i to jest jeden z problemów tutaj w śledzeniu, ale też staramy się to skompensować i cały czas mieć na uwadze, bo no bezpieczeństwo tak naprawdę i wiedza o tym, gdzie ten bagaż się znajduje, to jest najważniejsze. To jest typowy samolot, jaki obsługuje wasze lotnisko? To jest jeden z najbardziej typowych samolotów w ogóle, jeżeli chodzi o podróżowanie po Europie. A obok nas stoi jeden z samolotów kodu C, czyli najbardziej popularny wąskokadłubowy samolot, który
będziemy najczęściej pewnie wybierali się na wakacje, jeżeli myślimy o tym, żeby polecieć w jakieś ciepłe miejsca. Jest to samolot, który zabiera na pokład od 170 do 200 paru osób, w zależności od konfiguracji. Oczywiście lądują tu też samoloty większe, takie jak kodu D, E i F. To wszystko jest uzależnione od tego, jak duża jest rozpiętość skrzydeł konkretnej maszyny. Ile tego typu samolotów ląduje tutaj rocznie? W 2024 roku łącznie operacji lotniczych w porcie lotniczym Wrocław zrealizowaliśmy prawie 38 tysięcy. Jedna operacja to jest jedno lądowanie albo jeden start. Prosta matematyka pozwala stwierdzić, że około 19 tysięcy startów i 19 tysięcy lądowań, przede wszystkim właśnie maszyn podobnych jak ta za nami, czyli maszyn kodu C, wylądowało we Wrocławiu. W wielu sektorach przemysłu, turystyki, gospodarki coraz częściej widzimy bardzo wyraźnie tendencję, w której to maszyny, to programy, to algorytmy zastępują ludzi. Czy tak samo jest w lotnictwie? Lotnictwo na pewno jest jedną z tych dziedzin, która jest bardzo chłonna, jeżeli chodzi o pobieranie czy korzystanie z nowoczesnych technologii. System obsługi bagażu jest oczywiście jedną z nich. System obsługi pasażerskiej, sterowanie potokami pasażerów również jest już bardzo mocno zautomatyzowany. Są takie elementy, które wciąż wymagają fizycznie człowieka do zrobienia jakiejś czynności, do wykonania jakiejś czynności. Jedną z takich czynności, która na ten moment jest, w której na ten moment człowiek jest niezastępowalny, jest to m.in. ładowanie bagaży do maszyny. Nie ma na razie jeszcze technologii, która mogłaby zasugerować czy zastąpić człowieka w tej czynności z kilku powodów. Jest to kwestia wyważenia samolotu, bezpieczeństwa, kolejnej kontroli, czy wszystko na pewno w luku bagażowym jest w porządku i czy pasażerowie bezpiecznie mogą udać się w swoją podróż. Ale tych maszyn, tych systemów automatycznych jest coraz więcej w całym procesie. Jeżeli za proces weźmiemy moment, w którym wchodzimy na lotnisko, na przykład we Wrocławiu, i moment, w którym wychodzimy z lotniska w naszej destynacji. Sporo tu jest automatyki, automatyzmu, algorytmów, maszyn, a jednak błędy się zdarzają. Te błędy, słyszę od ekspertów, najczęściej nie tylko w lotnictwie, wynikają czy są po stronie człowieka. Gdyby tak na to spojrzeć, co my jako turyści powinniśmy robić albo czego nie robić, żeby tych błędów było jak najmniej? Przede wszystkim stosować się do zaleceń konkretnej linii lotniczej, z którą podróżujemy. Po A, jeżeli chodzi o rozmiary bagażu, bo to zawsze powoduje bardzo duży stres, a po B, kwestie tego, co można lub czego nie można zabrać na pokład samolotu, bo liczba czy limity płynów, elektroniki, wszystkiego tego, co możemy zabrać, jest z góry ustalone. W związku z tym, jeżeli przed lotem zapoznamy się, jak te limity wyglądają, na pewno cały proces przejdzie właśnie automatycznie, bo algorytmy nie wyłapią żadnego problemu. Elementy, z którymi maszyny czasami sobie nie radzą, są faktycznie najczęściej natury ludzkiej. Są to dodatkowe zawieszki, bryloczki, czy chociażby takie elementy jak kody bagażu z poprzednich lotów. To może spowodować, że system odczyta nie nasz bagaż z tego lotu, na który się wybieramy, tylko kod kreskowy z lotu, który odbyliśmy wcześniej. I wtedy trafia to do miejsca, w którym ten bagaż z nami może nie polecieć, a to znowu powoduje dodatkowy stres u pasażerów. Wrocław w zeszłym roku obsłużył 4,5 miliona pasażerów. Jaka jest wydajność tego portu? Mam na myśli także na przykład kwestię sortowania bagażów czy przesyłania bagażu. Jeżeli chodzi o system bagażowy, to on po renowacji jest naprawdę bardzo wydajny. W tym systemie, który mieliśmy okazję oglądać, założenia są na około 2400 bagaży obsłużonych na godzinę. Natomiast to nie jest sufit tego systemu, ponieważ po pewnym przeprogramowaniu jednej z nitek jesteśmy w stanie do tych 2400 sztuk bagażu dorzucić jeszcze 1200. Łącznie daje nam to możliwość i przepustowość na poziomie 3600 walizek na godzinę. To już jest naprawdę ogrom przy założeniu, że jedna waży średnio 20 kg. To działa na wyobraźnię. W szczycie, jeżeli chodzi o obsługę pasażerską, jednocześnie aktualny system bagażowy był w stanie obsłużyć 17 połączeń w jednym piku wylotowym bez konieczności uruchamiania tej dodatkowej nitki, o której wspomniałem. W związku z tym zapas w tym zakresie jeszcze mamy dość duży.
Jak widzicie, te ostatnie etapy wciąż wykonywane są przez ludzi, ale mam podejrzenie graniczące z pewnością, że w niedalekiej przyszłości i tu dotrze przyspieszająca pracę automatyzacja. Przed chwilą tu zjechały 3 walizki, lecą Bari, wszystkie klasy. A ja się zastanawiam, ile w tych systemach jest jeszcze człowieka, a ile już jest tylko i wyłącznie technologii cyfrowej i czy tam jest sztuczna inteligencja, która jest chyba już dzisiaj wszędzie. Człowieka jest bardzo dużo, dlatego że po pierwsze te systemy budują ludzie, ale te systemy również obsługują ludzie. Systemy AI, o które Pan pyta, one wchodzą, ale są na razie na etapie testowania, prób, ćwiczeń. Pada hasło, że każda walizka, każdy bagaż jest śledzony. Co to w praktyce oznacza i czym jest śledzony? Kamerami czy jakimiś innego rodzaju czujnikami? Idziemy do sklepu i często mamy potrzebę sprawdzić cenę. No i okazuje się, że czasami jednokrotnie takie przeciągnięcie naszego produktu przed czytnikiem powoduje, że nie uzyskujemy tej odpowiedzi. Musimy to zrobić kilkakrotnie. W takich systemach musimy mieć pewność, że ten odczyt będzie prawidłowy i będzie robiony szybko. Szybko dlatego, że proszę zwrócić uwagę, jak te bagaże się przemieszczają, to one się nie zatrzymują w momencie odczytywania tej informacji. To nie jest jeden nawet czytnik, to jest kilka czytników ustawionych pod różnymi kątami, dlatego że walizka ma prawo ustawić się pod dowolnym kątem na taśmie, na której się porusza. A mimo to czytnik musi sobie poradzić z odczytem i musi to zrobić szybko. I proszę sobie wyobrazić, że odczyt następuje w 15 milisekund, 15 tysięcznych sekundy. To może działać tylko wtedy, kiedy walizka z każdej strony ma przyklejony kod. Nie. Mamy przyklejony tylko na rączce ten kod i ten kod czasami się różnie układa i nigdy nie wiemy, w jakim położeniu jest walizka. I to jest jedyny rodzaj czujników, jakie są zainstalowane na tych liniach? Nie, oczywiście, że nie. Są różnego rodzaju czujniki zbliżeniowe, które wykrywają, że bagaż jest w momencie skanowania, że trzeba zapozycjonować taki bagaż. I szereg, bardzo wiele tutaj jest różnego rodzaju sygnałów, które muszą potem być przetworzone, aby po prostu ten nasz bagaż dotarł do miejsca docelowego, jakim jest samolot, którym lecimy. Co jest największym wyzwaniem albo gdzie są największe wyzwania w projektowaniu takich systemów? Przy projektowaniu tego typu systemów trzeba zwrócić uwagę na 3 sprawy. Bezpieczeństwo, wydajność takiego systemu i ciągłość działania. Bezpieczeństwo rozumiane jako bezpieczeństwo pracowników tutaj obsługujących te systemy, zaś jeśli chodzi o wydajność, to chodzi właśnie o te czytniki kodów paskowych, żeby to działało w trakcie przemieszczania się tych naszych bagaży. Żeby te czasy skanowania były coraz jak krótsze? najkrótsze, tak. Ale jest jeszcze jeden parametr, który jest również bardzo ważny, mianowicie niezawodność. Niezawodność tutaj do tych systemów polega na tym, że często stosowane są systemy redundantne. System redundantny składa się z 2 sterowników. Sterownikiem to są, można powiedzieć, komputery, których zadaniem jest sterowanie całym tym procesem. W systemach redundantnych mamy 2 takie sterowniki. Robi się to po to, aby w przypadku uszkodzenia jednego sterownika, drugi natychmiast przejął jego zadania. To natychmiast to jest w przeciągu 50 milisekund, a więc to jest bardzo krótko. Człowiek praktycznie tego nie zauważa. Po przylocie droga walizki jest dużo krótsza, bo sprawdzenie, czy nie ma w niej niebezpiecznych materiałów, czy jakichś substancji wzięło już na siebie lotnisko, z którego wylatywałem. Tutaj w zasadzie nie pozostaje nic innego, tylko postawić walizkę na taśmie, która przetransportuje ją do hali odbiorów. Muszę Wam powiedzieć, że zawsze miałem ochotę zrobić jedną rzecz. Bramki, skanery, algorytmy, ludzie, wszystko to wspólnie pracuje, żebyśmy mogli zwiedzać świat albo po prostu wykonywać swoją pracę. Technologie, które tu zobaczyliście, nie tylko oszczędzają nam czas, koszty, no i oczywiście nerwy, ale w ogóle umożliwiają podróżowanie na taką skalę.
Przy obecnym poziomie ruchu lotniczego nad milionami takich walizek jak ta, ręcznie zwyczajnie nie dałoby się zapanować. I to by było na tyle. Do zobaczenia gdzieś na trasie.